jest pan znanym, lubianym, docenianym edukatorem, oprócz No tak się składa. profesyjnej, no wie pan. Może nie wiele osób... bardzo dużo muzyków wspomina. O daj Boże, no że... No, ale to jest jak gdyby świadectwo Tak. tego właśnie, w jaki sposób się edukuje, że są muzycy czynni, grają w bardzo dobrych zespołach, osiągają sukcesy i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No to prawda. Niech pan powie naszym widzom, co jest takiego Co to najważniejszego, jest, to się filmuje? się kurczę filmuje. To ja myślałem, że to jest tylko dźwięk, a to jest kamera. Ale dźwięk i kamery, O, tak. kurczę, Ale to zrobimy wszystko, że będzie dobrze. O Boże. No. Co jest takiego najważniejszego? Tu o wielu cechach, o wielu rzeczach Pan powiedział już, co jest ważne w tej edukacji, w przekazywaniu innym osobom sposobu na to, żeby fajnie grać, żeby zarażać ludzi swoją muzyką. Ale co jest takiego najważniejszego? Czy jest coś takiego najważniejszego, co Pan przekazuje swoim uczniom? Mówi, słuchaj, rób tak, a będziesz szanowany i lubiany, bo to jest najważniejsze, żeby te osoby, które grają, żeby miały szacunek widowni, żeby ludzie przychodzili, żeby ludzie klaskali, żeby ludzie kupowali płyty. Bo to jest najważniejsze dla artysty, ten szacunek. No wiem, także że może zarazić swoją muzyką innych ludzi. Nie da się tak powiedzieć, żeby można było uczniowi powiedzieć, co ma robić, bo ja sam nie wiem do końca, co ma być dobrze. Jedno jest pewne, że staram się uczniom mówić, żeby szukali własnej drogi i takiej drogi, w której się będą dobrze czuli. To jest także na tej zasadzie, że jeżeli coś robisz, to masz to robić tak dobrze, żeby to widz, słuchacz również przekonał się do tego, że to jest dobrze, co ty to robisz, że ty się w tym dobrze czujesz, że to jest twoje, że ty to kochasz i tak dalej. Więc to przede wszystkim trzeba pokochać. To jest pierwsza sprawa. Co robisz takie coś, proszę bardzo, kochaj. Chcesz grać 10 stylów, proszę bardzo, grać 10 stylów, ale graj je bardzo dobrze. Natomiast albo chcesz grać jeden, albo sobie wybierasz taki. W każdym razie każdy musi sobie jakąś obrać ścieżkę, główną ścieżkę, której się trzyma. Bo jeden chce grać muzykę rockową, drugi chce grać tego. Także jedno jest pewne, ja zawsze mówię, że ta muzyka to jest nasza Pani, której my służymy, my muzycy służymy i mamy jej służyć dobrze. Tak. Bo jak służymy źle, to po prostu dostajemy kopa w tyłek i nie ma żadnej litości. Jazz niestety, tak to powiedział Helmut Nadolski, taki basista działający kiedyś w latach 70., że jazz nie zna litości. To jest prawda, nie zna, ponieważ litość się kończy w momencie, jak wchodzisz na scenę. I po prostu, czy to grasz, no to się dotyczy jazzu, to dotyczy każdego gatunku muzyki. W momencie, kiedy możesz opowiadać o sobie, o muzyce, ile ty masz płyt, ile ty grałeś, z kim nie grałeś i tak dalej. Natomiast jak wchodzisz na scenę, sprawa się wyjaśnia od razu. Czy jest, czy nie ma i koniec. Dlatego tu jest, mówię uczniom zawsze, że tak jak mówił Van Gogh, kiedyś pytano Van Gogha, żeby powiedział definicję, co to znaczy artysta. Co dla niego znaczy słowo artysta. A on powiedział prosto, mówi, to jest taki gość, który szuka. No i całe życie, i to jest nasz obowiązek, muzyków, artystów po prostu. To jest szukanie. Z perkusją a w perkusji jest tyle do szukania. Tam jest trzeba ciągle szukać. Tam jest tego tyle gromu, to jest ocean i ciągle mało i mało. Dlatego właśnie trzeba szukać albo swojego, jak na przykład ja się dobrze czuję, słucham Elvina Jonesa bardzo dużo. Dla mnie to jest guru. To jest gość, dlatego dlaczego szanuję. To był gość, który grał z Coltrane'em i wielki drumer, który całe życie nie grał nic innego poza jazzem. Mówią, że to ortodoks był, no prawdopodobnie jest nieprawdopodobny, ale geniusz.
Oczywiście. Ortodoks geniusz, po prostu przymierał z głodu dlatego, że nie chciał grać rocka. Jak były 60 lata, wszyscy grali, bębniarze jazzowi zaczęli grać twisty tak zwane, a on powiedział taki parent, ja nie będę tego grał, będę sobie grał te swoje triole. I grał całe życie te swoje triole genialnie i jak ja go słyszę, to miałem okazję go poznać, to bardzo dobry człowiek, bardzo postać taka, kurczę, kochająca ludzi w ogóle i to się słyszy w grze też. W grze się słyszy człowieka też po prostu. Oczywiście. Więc na przykład Tony Williams był genialnym dramerem. Miles mówi, że to geniusz perkusji, ale z kolei jak opowiadają muzycy, że kopał w drzwi jak przychodzili z autografami i tak dalej. Ciągle skonfliktowany, ciągle gdzieś tego nie lubił, tamtego nie lubił, tu z Schotterem, tutaj z nikim się tak... Facet taka zadra. Tak. Też on grał też Elvin ma taki swój, ten bardzo taki okrągły, śliczny, ten jego grówik, te triolki. No po prostu ja to kocham i dlatego mówię, że wymyśliłem sobie nawet takie powiedzenie, że nie zna, w momencie, żebym ja tego nie tego bardzo wielka wina, kto nie słucha gry Elvina. Także tutaj mamy wzorce. My i tak nie wymyślimy tu nic innego wielkiego. Naszym zadaniem jest kochać to, co robimy. To jest najważniejsze. A to, że nie będziemy, wiadomo, tak grali jak tamci, to wiadomo. Ale my już teraz nie musimy mieć specjalnie kompleksów. Muzyka się teraz tak posunęła do przodu, w ogóle wszędzie, a w Polsce szczególnie, to, że po prostu, że już tutaj przyjeżdżają Amerykanie i mówią wow, w ogóle. Także to pod tym względem bym się tutaj nie martwił i uczniom zawsze mówię, Pilu, idź sobie drogą, wybierz sobie drogę, idź tą drogą, ale żebyś się w niej dobrze czuł. Nieważne, czy grasz funky, czy grasz to i tak dalej. Możesz grać rocka, możesz grać tego, chcesz grać jazz, to go grasz, przede wszystkim graj ten jazz. Że jak siądzie za bębnami, to będzie wiadomo, że ty to grasz. Czy jak grasz funk, to wiadomo, że ty grasz funk. Że jak zaczniesz walking, i znam wielu takich gości, jak w tych funkowych dramerów i którzy mówią, a ja też to, no i potem ci słyszy, czy to swinguje, a to się okazuje, że te zwykłe 4/4 albo swingują, albo nie, bo jazz jest okrągły, jazz to jest triola, triola to jest koło. Dla mnie triola to jest koło. Natomiast w rockowej muzyce jest kwadracik. I tylko. I to jest 8 króluje, 16 ósemka. A w muzyce jazzowej triola, która się kotłuje i właśnie tutaj znowu Elvin, przecudownie. Zawsze mówię do Elvina, jeszcze raz do Elvina, bo Elvin, jak słyszę tyle rzeczy, tyle słuchałem jego gry, ja po prostu się tak zakręciłem na jego gry, na tego jego sposobu grania. I kiedyś była możliwość, ja nie wiedziałem, jak on to robi, w ogóle wszystko. Jakiś młyn, w ogóle, co jest grane, co tam się dzieje w ogóle. I bęben, tam wszystko, kurczę, no huczy, w ogóle całe bębny. I potem zacząłem, była szpulowa szpulowe były magnetofony. 80 Unitra miałem taką i włączałem sobie nagranie Elvina i potem słucham, solo gra, nie? I zwolniłem całą tą taśmę, a tam słychać tylko że przyspieszone to jest tak Darek Oleszkiewicz opowiadał o nim, że często przyjeżdżał na ten uniwersytet w Los Angeles, tam gdzie on uczy, tam mają wydział jazzu. Zapraszali specjalnie Elvina na takie właśnie spotkania, klinikę taką. Były bębny, Elvin i tak dalej. Więc gadał cały czas, opowiadał o muzyce i w ogóle o swoich przygodach, o tym, gdzie grał, a z kim on nie grał, ze wszystkimi. No i potem przyszli studenci i mówili, panie mistrzu, czy mógłbyś nam mistrzu pokazać, Elvinie, kochany nasz,
jak ty to robisz? On mówi, no nie ma problemu. Także to można tak skonkludować całą tutaj tą rozmowę, więc Dokładnie, jest to piękna puenta. tak, to było. I mówię, aha, no tak. Jeszcze chcecie więcej? No to pół godziny robię takie. Tym miłym akcentem No. bardzo chciałbym podziękować Bardzo za miło. przemiły wywiad.